Dzisiaj zaczynam podróż w innym miejscu. Jestem na skraju miejscowości Lubichowo i jadę tutaj drogą prosto nad D, gdzie zamierzam trochę połowić ryby. A dostałem się tutaj za pomocą transportu samochodowego. Po prostu zamówiłem samochód dostawczy, który dowiózł mnie tu prawie że nad wodę. Tam jeszcze 2 km mam do przejechania i tutaj właśnie będę sobie operował. Także od razu jestem w centrum wydarzeń. Auto, które mnie tutaj dowiozło, pojechało sobie, a ja zostałem sam, a przede mną taka droga nad rzekę. No to jedźmy. Strasznie ciepło się zrobiło. Jestem tylko w bluzce i ten cienki polar i gorąco jest. Normalnie pogoda kwietniowa. No to dobrze.
No i dojechałem nad samą rzekę. Super. Piękne miejsce, tu będę miał słońce. Od rana do wieczora. Przyczepę ustawię tam, gdzie rower stoi. Tu przyjechałem teraz. A tutaj jest rzeka. Rzeka w dal. O. Tu będę ją starał się obłowić. Ale dopiero od jutra, bo pozwolenie obowiązuje od jutra. Dzisiaj jeszcze relaks. Jutro będzie parę kilo lżej. Trochę wody, jedzenia, picia. Ale teraz mam zapas na kilka dni. No, włączyłem teraz panele i akumulator. Jak było 13,3 V, to teraz jest 13,8. I 115 W mocy mają te panele teraz. No, ale mamy dla nich dopalacze, ale to później. Teraz nie będę ładował chyba roweru. Niewiele w zasadzie niewiele zużyłem baterii, a chcę następną albo jeszcze następną noc spędzić na polu namiotowym. Tam
podładuję z prądu, także tutaj nie będę w ogóle ładował. Rower tam postawiłem z tamtej strony. Muszę go przesunąć. Dobrze. Paliwko. To może zostać tutaj. Tego żadne zwierzę nie zje. To też. Czas na miękkie obuwie. W marynarce wojennej, jak się szło do lekarza, to na wszystko było zapisywane miękkie obuwie. Poszedłeś przeziębiony, no to tydzień miękkie obuwie. Jak ten jakiś czyrak ci wyskoczył, no to tydzień miękkie obuwie. Lekarstwem na wszystko było miękkie obuwie. Miękkie obuwie to były trampki. I tak to w wojsku leczyli marynarze. No nie spodziewałem się, że będzie tak ciepło. Że bez piecyka będę siedział w krótkim rękawku. No ale to będzie tak w dzień. W nocy trzeba będzie włączyć piecyk. No ale w dzień nie trzeba. Świetnie. No to trzeba by coś zjeść. Ale tutaj chyba ciemno jest. A ciemno jest, bo panel solarny zasłania okno. Wcześniej tutaj nie było zimą. No ale teraz jest tyle słońca, o 14,3. Tyle słońca mamy, że możemy wszystkie światła zapalić, żeby było jaśniej do filmowania. No dobra, to trzeba coś jeść, bo naprawdę już jeść mi się chce. Tą wodę na razie. Coś na szybkiego. Co tu ma? O, jakiś ser. Tu jakiś ser. A i tu jest jakaś pasta taka. Oj, tak. Raz i... Gdzie masło jest? Gdzieś tam jest. Chyba tam. Dobra. Co to? A, tutaj. Testowałem pompę. I tutaj z tego kapie trochę.
z kranu. Tutaj ten jeden zlew jest bardzo przydatny do przechowywania różnych rzeczy i jest zawalony. Ten też był zawalony, ale opróżniłem go, że chociaż jeden, żeby był do użytku, bo dwa są i kurczę, żadnego nie używam. No, dobra, właśnie. O, o. Wydawało mi się, że słyszę jakieś ruchy za ścianą. A, wentylację trzeba jakąś włączyć, bo inaczej to tutaj będzie bardzo gorąco. No. 21. Tam termometr jest z przodu i z przodu słońce jest, to tam pokazuje 23 stopnie. W środku 21. Ale trafiłem z tą pogodą idealnie. To jest pierwszy dzień taki. Jeszcze wczoraj było zimno. Zimno i wiecznie. Teraz też trochę wieje wiatr, ale już słabo. Bez masła się obędę. Jeszcze jakieś pozostałości sera. A tu mam piękne widoki. Tu za koleżek i tu za koleżek. No, jestem tak głodny, że chyba nie doczekam tej herbaty. Włączyłem tutaj już inwerter i ładowanie kamery. Bo tutaj te panele przestawały ładować, bo akumulator był na full 14,4 V. Cały czas pokazuje i też tutaj właśnie pokazuje bardzo małe ładowanie, bo po prostu niewiele ubywa, on cały czas jest pełny. No dobrze. Najbliższe dni mają być takie słoneczne, także mam nadzieję, że nie będzie problemu ze słońcem i ładowaniem. No, chyba wreszcie się zagotowała.
Jak dalej pójdzie, to będę musiał chyba uruchomić lodówkę. 24 stopnie. Takie piękne miejsce, aż nie chce się stąd wyjeżdżać. Ciekaw jestem, czy zwierzęta tu będą przychodzić. Zwykle tak zaraz po zachodzie słońca wychodzą z lasu na takie łąki, żeby sobie pojeść te przybrzeżne łąki tutaj. Teraz trzeba pomyśleć coś o obiedzie. Tutaj o. Mamy taki ładny stek wołowy z roast beefu. Bardzo ładny. Zobaczymy, jak będzie wyglądał z grilla. Będzie śmierdzieć. Tu trochę opłuczę. Trzeba by przygotować wędkę, żeby jutro rano już od razu chwycić i iść. To nie ta. Nie jest ta druga. No, co jest? Poleciała za daleko. Poleciała. No, trochę tam się wcisnęła. Dalej, ale troszkę. Ta jest krótsza.
No, jeżeli dla ryb ta żyłka będzie tak niewidoczna jak dla mnie, to będą sukcesy. Kurczę, ledwo ją widzę. Może najpierw jakąś błystkę dam. No, tu mam taką standardową. No nie, ta nie jest bardzo standardowa. Ta jest bardziej. O, a może ta. Ta jest dosyć ciężka. Cięższą się łatwiej rzuca. Na początek, żeby sobie przypomnieć, jak to się rzuca spinningiem, to taką cięższą założę, żeby potrenować. Później dopiero jakieś lżejsze. Dobra. Czyli mogę powiedzieć, że jestem gotowy na jutro, żeby od razu przystąpić do odłowu. No tak. Później schowam ją gdzieś. Gdzie? Pomyślałem, że można by tutaj pod sufitem powiesić. Ale ona chyba jest dłuższa niż ten. No, dłuższa. Powinienem się wsadzić tu pod przyczepę. I mieć nadzieję, że nikt jej nie wywęszy w nocy. Ale szanse na to są bardzo małe, żeby tutaj ktoś się pojawił i miał ochotę cokolwiek ukraść. Pójdę najpierw trochę tak w górę rzeki i później tak w dół tam zejdę. Właśnie w ten sposób jak będę łowił, że będę najpierw szedł tam, a później z prądem szedł i obrzucał. Tu jest bardzo obiecujące miejsce, bo tutaj widać, że jest dosyć głęboko, zwłaszcza tam, gdzie ta wyrwa. Tam podmyte brzegi dalej są i tam mogą siedzieć pstrągi.
To znoszę trochę opału. Ładne, liściaste drewno. Tutaj kilka sztuk przywziąłem. Następne. Tu jeszcze jest jedno. Jedna gałązka. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. No, już tylko 17,5 stopnia w środku. Na zewnątrz 15. Ale wentylacja nie chodzi, tylko okno otwarte jest. Myślę, że zaoszczędzę na prądzie. No i cóż, trzeba szykować sałatkę. Bo już w 4:30. Kurczę, szybko zeszło. No, najpierw tutaj naczynia trzeba powyciągać. Tutaj mamy gdzieś są te miski. Ta będzie chyba dobra na sałatkę. O, akurat, dobrze. To na sałatkę, tu coś potrzebujemy? Nie. Z tych rzeczy nic. O nie, dobrze, tam są kieliszki. Trzeba kieliszek wyciągnąć, no bo przecież nie będę popijał wodą takiego pysznego steku. No dobrze, to by było to. To jest ok, to można zamknąć. Teraz potrzeba nam półprodukty. No to tutaj jest chyba jakaś... O, tam ma tutaj sałatkę jakąś już posiekaną. I teraz czy tutaj jeszcze coś do niej dodać? Czy tylko to? Pomidor zawsze będzie dobry do takiej sałatki. Gdzie są pomidory? Tutaj chyba. Tu w tej szafce chyba. O ile dobrze pamiętam. Tutaj. Nie, tu nie. Tam. Nie, tam nie. I składam właśnie na ubraniach, tak. To trzeba będzie wyciągać wszystko. No są, oczywiście. No to dobrze pamiętałem, że na ubraniach, tylko nie w tym koszu. Tu mamy jakiś miks sałatkowy. No, wszystko już wysypię, żeby nie wozić się z tym. No, jeszcze pomidor i będzie. A jeszcze no te serfeta wrzucę, będzie super. Od razu z oliwką, z przyprawami. O. I piękna sałatka. Niewielkim wysiłkiem.
Teraz drewno suchutkie. Jedno podpalenie bez papieru. No ale papier też sprawi. Podał nisko. No chyba też. No, nawet jeden taki się nie mieści tutaj. Jeden stek. Będę musiał go przerzucać co chwilę. Ale trawa sucha. Tutaj dookoła się zaczęła palić. No ale kurczy się trochę od tego pieczenia, także powoli zaczyna się już mieścić. Już chyba będę. Ogrzejemy trochę talerzyk. Można konsumować.
No to test. O, dobra. Trochę spalonym mięsem czuć. Ale miękki jest. Do zjedzenia. Nie wygasiłem tego grilla. No, chcę, żeby się tam wypaliło to. Żeby nie zalewać wodą, nie robić gnoju tam. Dlatego cały czas patrzę, czy coś tam się nie dzieje. O, puszczam ogrzewanie. No to już tylko 10 stopni na zewnątrz. Tutaj 7, prawie 18, ale wzrosło wilgotność wzrosła. Dobra. Tutaj ten. Tutaj jest jakiś. Jakiś fartusz już tam jest. Staram się jak najmniejszy, bo to będzie gorąco jak jakiś. No ale żeby nie było zbyt wilgotno. Na razie jeszcze nie. O. Właśnie, o. Zgasło, przecież komin nie otworzyłem. Dobra. No, wilków nie ma, ale zauważyłem naczynia do wytarcia.
Także jest co robić. No, mniej lub bardziej obmyłem naczynia. Woda oczywiście lodowata. No. Teraz pora, żeby tutaj zrobić ciepło. No i włączyć czujniki. No bo teraz spalnik chodzi, to czujnik musi być też chodzić. Mamy 8,5 na zewnątrz, 16 w środku. Jest 18:20. No i już praktycznie ciemno jest. Jeszcze troszkę tam widać, ale już prawie ciemno. Nie wiem, czy okno zasłaniać, tu chyba ten. Tu specjalnie chyba nikt nie będzie widział. Nikt nie chodzi o tej porze. Dzień myślałem, że jakiś wędkarz się tu zabłąka, ale nie było nikogo. O, jeden kajakarz tylko był. Jeden kajakarz, tam trochę porozmawiałem z nim. Przepłynął sobie. No, 19, no już 20 stopni. Nawet 20,5. Także można się rozebrać. Ale niestety rośnie cały czas. 20 stopni jeszcze byłoby ok do spania. Jak mówię, tutaj ten śpiwór bardzo lekki jest. Taki wręcz kocyk. Ale sądzę, że to nie skończy się na tym. No, muszę te powiadomienia wyłączyć, bo tutaj w nocy będą mnie budzić. Trzeba się przebrać. Już buty wciągnąłem do środka, żeby były na rano suche. I teraz nie mam miejsca na przebranie się. Muszę trochę je odsunąć. No to tutaj trzeba to zakryć w takim razie. Jeszcze wino zmieszczę. Co tam jeszcze są? No tu woda jakaś jest. Książki. Dzisiaj nie będę czytał. Nie, dzisiaj nie. A jeszcze jedna taka woda powinna być. Tylko czy już rozkładać spanie? Chyba
jeszcze chcę zobaczyć coś na komputerze. No ale to mogę rzeczywiście. Mogę to zrobić w pozycji półleżącej. Jutro trzeba się założyć coś cieplejszego. Z rana będzie zimno. Zapewne. No to chyba już. No tu jeszcze czapka ciepła. Nie wiem, czy to jutro założę. Chyba nie. Oj, jeszcze te pomidory dostały. Na razie tutaj może jutro przełożę gdzie indziej. Kurczę, teraz nie mam stołu do komputera. Ja nic, na kolanach coś spróbuję. Długo nie będę siedział przy tym komputerze, więc chyba dam radę. No dobrze, 20 stopni, jednak nie wzrasta temperatura, natomiast na zewnątrz maleje, już jest tylko 6 stopni. Dosyć szybko maleje. Kurczę, nad ranem może być chłodno, rzeczywiście. Miesięczna prognoza, no zobaczymy. Sierpień? Co to jest? Dobrze. Dzisiaj miało być tu 17. Oj, tylko jeden będzie w nocy. No tak spodziewałem się, że będzie zimno, bo tutaj bardzo szybko temperatura spada. Dobrze, ale tak. Dzisiaj pełne słońce, jutro prawie pełne, pojutrze znów pełne słońce, ale temperatura spadnie. Natomiast w niedzielę, bo dzisiaj czwartek jest, pochmurno. Dobrze. I w poniedziałek prawie słonecznie, potem znów pochmurno, a później śnieg spadnie. I -2, i -3, i -2. Nie są to prognozy jakieś rewelacyjne, no ale cóż. No, temperatura się tutaj ustaliła. Jest 20 stopni cały czas. To dobrze, to można iść spać.
No, to chodzi 9. Tak jak myślałem, że o 9 pójdę. A na zewnątrz już tylko 4 zostały stopnie. Także dosyć chłodno się robi. No, nad ranem pewnie będzie chłodniej. Wystarczy gaz odkręcić i będzie gorąco.